przesłonięcia lokalne. Czym są przesłonięcia lokalne? Są to fragmenty akapitu sformatowane innym stylem niż cały akapit. I tutaj mamy przykład takiego akapitu. Cały akapit jest sformatowany odmianą regularną, zaś jego fragment odmianą italik, czyli kursywą. Może się również zdarzyć tak, że w akapicie mamy jakiś fragment sformatowany boldem lub zupełnie inną odmianą, bold italik, czy jeszcze inną. Wszystko w zależności od tego, jak autor sobie życzy. My musimy te wszystkie przesłonięcia lokalne w tekście uwzględnić. One powinny być zachowane. W związku z tym przed całym stylowaniem ja muszę oznaczyć te zmienione fragmenty tekstu i tak sformatować, by później styl akapitowy uwzględniał owo lokalne formatowanie. Jak to zrobić? Wybieram polecenie Ctrl F. W oknie dialogowym Find Format wynajduję wszystkie możliwe ustawienia kursywy w całym dokumencie, czyli tutaj wykasuję to ustawienie italik i pokażę, jak do niego dojść. Mianowicie mamy Basic Character Formats, wybieramy z podstawowych ustawień znakowych odmianę italik. Nic nie zaznaczam dodatkowo, żadnych innych ustawień. Klikam OK. I teraz te ustawienia kursywy zamieniam na styl znakowy, który wybiorę z Options Style i utworzę nowy, jeśli go nie mam, podpisując go kursywa. Resetuję od podstaw i wybieram podstawowe formatowanie znaków kursywę, czyli italik. Nic tutaj dodatkowego nie wybieram, żadnych innych ustawień. Klikam OK i klikam OK. I teraz patrzę w moje style znakowe, że dodaliśmy jeden styl o nazwie kursywa. Następnym moim ruchem jest zamiana tych właśnie fragmentów sformatowanych kursywą na styl. I tak teraz robię. W całym dokumencie wymieniam. Tych zastąpień jest 23. Klikam OK. Następnie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek inne odmiany kroju, taką samą procedurę przeprowadzam. Zróbmy zamianę fragmentów tekstu, które zostały sformatowane odmianą bold. Wybieram z podstawowych ustawień znakowych odmianę bold. Żadnych innych oczywiście ustawień dodatkowych nie wybieram i tutaj opracowuję styl znakowy, który podpisuję jako bold. I resetuję od podstaw, wybieram z ustawień Font Style odmianę bold i klikam OK i również OK. I teraz mam tę formułę. Ja oczywiście wszystkie te zapisy, ustawienia mogę umieścić w moich kodach grep, wybierając formułę zapisu i tutaj wpisując na przykład bold. I przeprowadzam zamianę. Były dwa zastąpienia. Klikam Done. Teraz przy formatowaniu już właściwym akapitów te wszystkie przesłonięcia zostaną zachowane, tylko trzeba zawsze pamiętać, by przed kliknięciem w taki opracowany styl wybrać klawisz Alt. Ten klawisz Alt i kliknięty styl akapitowy pozwala na zachowanie tych przesłonięć. Przesłonięć, tak jak powiedziałam, może być tyle, ile jest odmian w danym kroju pisma.